Cześć, siemano. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o sławnej tibijskiej kuźni. Od jej wprowadzenia minął już przeszło rok, a w zasadzie to nawet półtora roku, więc już jakieś pierwsze wnioski tak naprawdę można na podstawie statystyk wyciągać na ten temat. Ja w tym filmie skupię się na opłacalności konkretnych tierów. Porozmawiamy sobie o tym, jakie tiery warto robić, na jakich rzeczach warto robić, jakich przedmiotów warto używać do tierowania. No i oczywiście jak dany typ tiera, czyli Onslaught, Ruse i Momentum wpłynie na naszą grę tak naprawdę. Jeśli chodzi o jakieś takie konkretne wyliczenia, które gdzieś tam są odczuwalne, przekładają się na liczby, no to ja skupię się na Onslaughtie, czyli tym tak słynnym Fatalu, no bo gdzieś tam jest najłatwiejszy do odniesienia go na cyferki, jakie będziemy w stanie wykręcać, ponieważ Reuse i Momentum bardziej wpłyną na naszą wygodę huntu. Gdzieś tam wiadomo, ta wygoda, łatwość huntu gdzieś tam ostatecznie przekłada się na cyferki, natomiast jest to dużo trudniejsze do zmierzenia w jakikolwiek sposób, bo to już jest kwestia indywidualna gracza i tak dalej, niż właśnie Onslaught. Ja do obliczeń tutaj, jeśli chodzi o Onslaughta i jego opłacalności, wezmę sobie 6,5 miliona obrażeń na godzinę, bo gdzieś taką ilość obrażeń ja jestem w stanie swoim druidem w godzinę średnio, w zależności od spota, zrobić. Oczywiście im mamy większy level i mocniejszą postać, w zależności też od spota, im więcej dipsa jesteśmy w stanie w godzinę wykręcać, tym tak jakby ten efekt będzie dla nas bardziej korzystny, więc będziemy bardziej benefitować z tego konkretnego efektu. Natomiast im mniejszy level, im mniejsze obrażenia jesteśmy w stanie w godzinę wykręcić, tym dla nas ten efekt będzie mniej zauważalny, mniej tak jakby będzie nam dawał. Zacznijmy sobie może od samego kosztu tierowania, bo wydaje mi się, że jest on tutaj tak naprawdę najbardziej istotny. Ja, jeśli chodzi o to jeśli chodzi o koszta, będę się odnosił tylko i wyłącznie do klasyfikacji czwartej przedmiotów, no bo tak jakby klasyfikacja pierwsza i druga zasadniczo nie ma większego uzasadnienia, jeśli chodzi o robienie tierów. Natomiast klasyfikacja trzecia to raczej przedmioty, które tierujemy pod Reusa albo Momentum, no bo po prostu są to głównie właśnie jakiś Elven Mail czy Gnome Helmet, tego typu przedmioty, i to są tak naprawdę jedne z najniższych przedmiotów, które w ogóle warto tierować. Dlatego ja raczej będę się skupiał na kategorii czwartej, ponieważ kategorię trzecią możemy tylko do tier 3 podnieść i to jest tak jakby według mnie tier graniczny, który jest w jakiś sposób opłacalny. Nawet jeśli mamy jakiegoś Circleta, czy Koifa, czy jakikolwiek inny hełm klasyfikacji czwartej, wydaje mi się, że nie ma sensu podnosić jego tiera powyżej trójki, bo to jest gdzieś tam taki pułap, który jest jeszcze cenowo w miarę uzasadniony, natomiast już ten efekt będzie zauważalny. Dobrze, ale wróćmy sobie do cen. Więc tak jak mówię, będziemy się odnosić do klasyfikacji czwartej cały czas, czyli do tej, w której możemy podnieść aż do 10 tiera poziom przedmiotu. Jak widzicie w tabeli, którą wyświetlam wam cały czas na ekranie, mamy tutaj ilość samego golda, to jest jeszcze bez kosztu itemów, która jest potrzebna na podniesienie przedmiotu o kolejny tier w zależności od tiera. Czyli tak jak widzicie, tier pierwszy to 8 kk, drugi 20, trzeci 40, czwarty 65, potem 100, 250, 750, 2,5 miliarda, czyli KKK. Potem mamy 8 KKK i na końcu mamy 15, czyli to już są takie dla większości graczy tibijskich naprawdę nawet nie tyle nieosiągalne, co ciężko wyobrażalne ilości golda tibijskiego. Natomiast cały czas mówimy tutaj o przeskoczeniu o tylko jeden poziom przedmiotu, tak? Czyli
to nie jest 2,5 kkk, żeby wbić z 7 na 8, tylko, że, znaczy, żeby wbić na 8 tier, tylko to jest z 7 na 8 tier, czyli tylko o jeden poziom. Więc ceny po prostu tierowania są naprawdę duże, naprawdę. Według mnie to są wręcz nawet bym powiedział, że kosmiczne. Niemniej dalej musimy sobie uwzględnić. Tak jak widzicie, w drugiej kolumnie mam już cenę ulepszeń na konkretny tier, czyli o ile tutaj mamy na tier 2 20 kk z pierwszego, o tyle, żeby zrobić przedmiot z zerowego na drugi, to już potrzebujemy 36 kk, tak? No bo potrzebujemy dwa przedmioty tieru pierwszego i jeszcze musimy zapłacić za wbicie ich na drugi. Natomiast jest to przy założeniu, że każde ulepszenie uda nam się za pierwszym razem i ani razu nam się nie spali. No a wiadomo, szansa na to, że nam nie spali, to jest tak, że tak powiem, bez szału. Więc ja do wszystkich obliczeń będę brał tutaj pod uwagę, że wszystko za pierwszym razem nam wejdzie i nie będziemy mieli ani jednego faila, co jest w zasadzie statystycznie praktycznie niemożliwe. Natomiast po prostu no nie chce mi się przeliczać tego według rachunku prawdopodobieństwa, a i tak liczby wychodzą tak kosmiczne, że nawet nie ma takiej większej potrzeby, bo jak zobaczycie za chwilę, to już przy założeniu, że za każdym razem nam się uda, kwoty są naprawdę szalone. Także jak widzicie, żeby przy założeniu, że mamy szczęście 100% i zawsze nam się uda, na zrobienie przedmiotu na 10 tier potrzebujemy 72 miliardy złota, czyli 72 kkk, co daje nam jakieś 1 800 000 Tibia coinów w praktyce, czyli kosmiczną ilość, a to jest tylko i wyłącznie cena samej próby ulepszenia. Nie obejmuje to jeszcze ceny przedmiotów potrzebnych do ulepszenia. I tu właśnie przechodzimy sobie do ilości przedmiotów potrzebnych do ulepszenia, czyli oczywiście bierzemy pod uwagę, że nic nam nie spali, że zawsze nam się uda, nigdy nie cofnie nam tiera i tak dalej. Czyli na tier pierwszy potrzebujemy 2, potem pewnie 4, 8, 16 i tak kolejne potęgi dwójki, aż do 1024 przedmiotów, żeby zrobić sobie przedmiot tier 10. I zakładając, że tutaj do obliczeń kosztu założyłem sobie, że każdy przedmiot będzie kosztował średnio 5 kk. Dlaczego? No bo nie oszukujmy się, jeśli ktoś chce sobie zrobić, nie wiem, Soul Bleedera na tier 3, to nie będzie łączył ze sobą 8 Soul Bleederów, tylko raczej zrobi sobie tier 5 na jakimś tańszym przedmiocie i potem przerzuci sobie to na Soul Bleedera. I nawet tutaj mam gdzieś tam policzone różnice w koszcie zrobienia takiego tieru trzeciego na bisowym przedmiocie. Z tego co pamiętam, to biorę tutaj pod uwagę, że przedmiot bisowy kosztuje jakieś 200 kk, więc robiąc tego tiera średnio na przedmiotach za 5 kk to jest jakieś 434 kk przy założeniu, że za każdym razem nam się uda. Natomiast jeśli byśmy chcieli to robić tylko używając bisowych przedmiotów, nadal zakładając, że mamy 100% szans, no to będzie to jakieś 1,6 kkk. Dlatego na tym poziomie jeszcze nadal bardziej opłaca się nam robić na innych przedmiotach i później transferować. Dobrze, więc wracając, cena przedmiotu, no to na tier 10 mamy jakieś 5 kk, tak, czyli 5 miliardów za same przedmioty, co daje nam 128 tysięcy coinów na sama cena przedmiotów, czyli tier 10 mamy 1 800 000 coinów plus 120 tysięcy coinów za itemki, czyli już mamy prawie 2 miliony coinów. Dobrze.
Co za tym idzie? Daje nam to prawie 2 miliony coinów, czyli jakieś 300 000 złotych. Tak? Dobrze mówię? Natomiast jest to, przepraszam, to jest tylko i wyłącznie cena za zrobienie z tier 9 na tier 10, bo potrzebujemy 126 000 coinów na przedmioty, natomiast jeszcze do tego potrzebujemy spróbować wbić na kolejny poziom, więc kwoty już się robią kosmiczne. Sam powiem wam szczerze, że już przygotowywałem się do tego dość długo, żeby to policzyć i mózg mi też paruje i myślę, że gdzieś sam zaczynam się w tym gubić. Natomiast dlatego zrobiłem sobie tutaj takie krótkie podsumowanie, że na tier 5 robiąc to, przerzucając to z tańszych przedmiotów, to będzie jakieś 2 KKK, czyli 2 miliardy, czyli jakieś 55 000 coinów niecałe, czyli prawie 9 000 złotych. Natomiast robiąc to na bisowych przedmiotach, uwzględniając cenę średnio 200 KK, no to da nam to 3 razy tyle, czyli 160 000 coinów, jakieś 25 000 złotych. Czy warto? No nie sądzę. Oczywiście tutaj na tym poziomie na pewno jeszcze bardziej warto robić to na tańszych przedmiotach i sobie potem przerzucić. Natomiast jeśli nawet z uwzględnieniem tego, że jednego tiera tracimy, natomiast przy tier 10 z moich obliczeń tutaj wyszło, że w tym momencie już różnica między robieniem na tańszych przedmiotach, a na bisowych przedmiotach już nie jest duża, bo to tylko 4 KKK, natomiast, czyli jakieś 100 000 coinów maksymalnie. Natomiast gdzie jest haczyk? Haczyk jest tutaj, że cały czas zakładamy, że wejdzie nam to za pierwszym razem, a nadal to daje nam 800 000 złotych, żeby zrobić coś na tier 10, także no to brzmi, dla mnie to brzmi naprawdę abstrakcyjnie nie w tym momencie. Oczywiście cały czas uwzględniamy dzisiejsze ceny, czyli ja tutaj cały czas liczę, że coiny są po 40k, natomiast cena i liczę jakieś 40 zł za 250 coinów, tak, uśredniając ceny. Wiadomo, że gdzieś tam możemy kupić czy coiny taniej, czy za GPK-i, czy taniej za gotówkę, natomiast ja gdzieś tam tutaj to uśredniam i nadal to wychodzi 800 000 złotych, czyli trochę tak kosmiczna kwota jak dla mnie, przy założeniu, że wejdzie wszystko za pierwszym razem. Natomiast w praktyce, no to chyba w każdym wypadku bardziej opłaca się robić tier 10 na tańszych przedmiotach, nawet biorąc znaczy tier 9 tak naprawdę, nawet biorąc pod uwagę ten kosmiczny koszt transferu, no bo zakładając, że x razy nam nie wejdzie, no to ten cena, gdybyśmy robili to na bisach, bardzo by się podniosła i dopiero 9,9 łączymy na 10. No natomiast to jest tak naprawdę na dzień dzisiejszy teoria, bo jeszcze chyba nikt w TB nie doszedł do tego poziomu, żeby spróbować takiego łączenia. Chyba najwyżej komuś się udało zrobić 7 tier 7 Soul Bleedera. Tak czy owak, to jest teoria, głównie to są ceny, które jak widzicie są kosmiczne. Natomiast ja gdzieś tam przeglądając internet i na Tibia Fandom było bardzo fajne zestawienie, który tier Onslaughta daje nam procent o ile procent podniesie nam obrażenia, które zadajemy w ciągu godziny. Także tier pierwszy mniej więcej o 0,3% nam podniesie obrażenia na godzinę, natomiast tier 10 5,5% na godzinę. Co nam to mówi? Czyli przy tym założeniu, gdzie ja powiedziałem, że to jest 6,5 miliona obrażeń na godzinę jestem w stanie zadać moim druidem, no to pierwszy tier na Hexerze podniósłby mi o 20 000 DPS-a na godzinę, czyli w zasadzie to jakaś tam próbka statystyczna, pomijając kilka tur stracę i tak tego DPS-a. Więc jakoś wiele mi to raczej według mnie nie da. Przy tierze trzecim to jest 1%, czyli 66k.
no powiedzmy, że to już mogło być w jakikolwiek sposób tam w dłuższej perspektywie oddać. Natomiast przełóżmy sobie to teraz na coś, co nam bardziej to zobrazuje, ponieważ cały czas dążę tu do pewnego wniosku. Za koszt zrobienia itemu tier 3, czyli to jest przy dużym szczęściu, że wszystko wejdzie nam za pierwszym razem, przepraszam, Paris TC, 4, powiedzmy te 4000 coinów, czyli cały czas zakładamy tutaj, że wszystko wejdzie nam za pierwszym razem, a nie, sorka, to jest tu, czyli 10 000 coinów, bo tam nie uwzględniłem pewnie tutaj nie uwzględniłem ceny itemów i tak dalej. Czyli jakieś 10-11 tysięcy coinów przy założeniu, że wejdzie nam wszystko za pierwszym razem, będziemy musieli za to wybulić, czyli za 10 000 coinów powiedzmy mamy 23 boosty, to jest liczone tak, że dziennie palimy 2 boosty, czyli 75 coinów, czyli daje to nam nie 23 boosty, tylko 23 dni palenia po 2 boosty. I co daje nam przy założeniu, że robimy 10 milionów rawa na godzinę, prawie pół miliarda expa dodatkowo dzięki tym boostom wbitego, więc no 23 dni, pół miliarda expa zyskujemy, tak jakby za tą samą cenę, natomiast tutaj zyskamy 66 000 dipsa na godzinę, więc de facto możemy sobie to szybciutko przeliczyć, to się na 66 k dipsa na godzinę. Przemnóżmy sobie to przez 23 dni i przemnóżmy sobie przez 2 godziny, ale coś mi się tu nie policzyło? Nie, no policzyło się. Da nam to jakieś 3 miliony dipsa więcej wbitego. Czyli 3 miliony dipsa, czyli tak jakbyśmy przez pół godziny więcej expili de facto, znaczy robili dipsa w tym samym czasie. No to załóżmy, że pół godziny hunta więcej. Tak? Nie wiem, czy można to nawet w ten sposób przeliczyć, no ale tak mi się wydaje, że jeśli da nam to w 23 dni po 2 godziny expa 3 miliony więcej doświadczenia, to tak jakbyśmy expiąc na Energy Lipce, robiąc 10 milionów expa w godzinę, expili o jakieś 20 minut dłużej. Tak pi razy drzwi. Co za tym idzie? Według mnie, mając mały level, powiedzmy, że macie 600 level, dość zasobny portfel, chcielibyście szybciej expić, jak najbardziej zboostować waszą postać, według mnie dużo bardziej opłaca się zainwestować te pieniądze, te coiny w boosty i kartki, jakieś experia dipsy, bo po prostu da wam to dużo więcej w krótkim okresie czasu niż zrobienie jakiegoś tier 3 czy nawet tier 4 broni, bo tak jakby ten gain z onslaughta, dipsa i expa, co za tym idzie, będzie po prostu mało odczuwalny, tak? W jakiejś bardzo długiej perspektywie, w powiedzmy roku, 2 lat, no to wiadomo, że gdzieś tam w pewnym momencie zaczniecie już tak jakby wyprzedzać ilością zdobytego doświadczenia naklepanego dipsa, zaczniecie już przewyższać ten gain, który byście za tą samą cenę w boostach zdobyli. Natomiast jeśli chcecie bardzo szybko to odczuć, szybko wyekspić się i tak dalej, no to według mnie lepiej jest po prostu zainwestować w boosty, w PRE. Natomiast jeśli macie bardzo duży poziom, już chcecie po prostu maksymalizować cyfry i tak dalej, żeby jak najszybciej jeszcze expić, jak najwięcej profitować, no to wiadomo, możecie zainwestować, stać was, no to jak najbardziej coś tam wam to podbije. Im macie wyższy level, tym ten profit z tego tiera będzie po prostu większy, no bo im więcej będziecie robić dipsa na godzinę, tym więcej po prostu będziecie tak jakby dostawać bonusu z tego tiera.
Natomiast jeśli chodzi o jeśli chodzi o Onslaughta. Natomiast jeśli chodzi o Ryusa, no to to jest tak jakby dodge. Uważam, że taki tier 3, czy to na Elvenie, czy na jakimś innym zbroju, czy tier 4, tier 3 to jest 1,62% szansy na dodge'a. Czyli tylko w porównaniu z dodge'em, preyem, znaczy charmem, różnica jest taka, że to działa na wszystkie potwory na respie. I oprócz tego możecie sobie zapiąć na te potwory preje ofensywne. Natomiast dodge'a, jak zapięcie, to już raz, że nie zapniecie preja ofensywnego, to działa tylko i wyłącznie na jednego moba. Więc na Knightie naprawdę to może to odda, bo po prostu Knight dostaje bardzo dużo pojedynczych ataków, więc szansa na to, że ten dodge wam wejdzie, jest bardzo duża i po prostu będziecie lepiej stać, na pewno wam pomoże. Na magu według mnie nie bardzo to oddaje, ze względu na to, że po prostu dostajecie dużo mniej tych ataków i tak naprawdę w ciągu godziny, nawet gdzieś tam na jakichś kraterach tak dalej, czy jakichś solwarach, dompronach, gdzie dostajecie chainy, no to w ciągu godziny ten dodge wejdzie wam kilka razy, więc po prostu uważam, że na magu nie ma to większego sensu. Na Knightie, na Paladynie jak najbardziej. Na Paladynie też przy jakimś expie solo, gdzie się boksujecie, też myślę, że bardzo to może oddać, natomiast nadal cena jest kosmiczna i warto też zależy to od waszego poziomu i tak dalej, warto rozważyć, czy nie lepiej po prostu zainwestować to w kartki, czy boosty i tak dalej, nie? Wiadomo, każdy patrzy na to ze swojej perspektywy, gdzieś tam im dalej jesteście w gierce, im macie więcej pieniędzy, im bardziej zależy wam na maksymalizowaniu waszych cyferek, no to tym bardziej możecie iść w stronę tych dodatkowych tych tierów. Natomiast jeśli jesteście takim bambikiem jak ja, że nie macie tibia końców i nie chcecie inwestować jakoś mega, no to lepiej po prostu boosty pereje niż tiery. Natomiast jeśli chodzi o momentum, według mnie to jest też taki dość trudno mierzalny bonus, ponieważ też zależy w jakim momencie on wejdzie i tak naprawdę czy uda nam się go wykorzystać. Myślę, że ten tier 3-4 naprawdę na wielu spotach może pomóc w taki sposób, że będziecie mieć z jednej strony częściej Gransiocha na droidzie, bo przede wszystkim tu mówimy jeśli chodzi o momentum, mówimy o magach. Na Paladynie, na Knightie raczej jest to trudne do wykorzystania, bo i tak bijecie cały czas tą samą rotację, więc jakoś za bardzo strasznie musielibyście się fokusować na gierce, żeby to wykorzystać, żeby po prostu w trakcie jak weszło wam momentum i żeby to zauważyć i żeby jeszcze wykorzystać to, żeby zmienić swoją rotację w odpowiedni sposób w danym momencie. Wydaje mi się to strasznie karkołomne i raczej ciężkie w realizacji. Natomiast jeśli chodzi o magów, no to da wam to tyle, że będziecie mieć pewnie na każdej klacie UEK, droidem będziecie mieć częściej Gransiocha, więc też pomoże wam to w huntach. Natomiast przede wszystkim to, że będziecie mieć UEK na każdej klacie, w ten sposób wam to odda, natomiast też to nadal jest kwestia ceny, tak? O ile Gnome Helmet jeszcze można w miarę tanio zrobić, bo powiedzmy 150 kk pewnie do 200 T3 jesteście w stanie Gnoma zrobić, czy takiego Circleta powiedzmy jesteście w miarę jeszcze tanio w stanie zrobić, o tyle już te jakieś droższe przedmioty, czy ten Gnome Promowy, czy jakiś tam Eldritchowy helmet, no to już się zaczynają schody, bo jest kwestia, czy lepiej palić te przedmioty, czy lepiej sobie zapłacić za przerzucenie potem tiera i stracić jeden tier. No i tu już koszty bardzo rosną i wydaje mi się, że na hełmie T2, T3 to jest maksymalnie ile jest sens robić, natomiast przede wszystkim to się tyczy Gnoma, bo w miarę tanio to wychodzi, czy jakieś Galei Mortis, coś takiego. Wiadomo, tam gdzie są tanie helmety trzeciej klasyfikacji, no to myślę, że można sobie to zrobić, bo można to po prostu zrobić tanio. Natomiast klasyfikację czwartej, no to już wychodzi bardzo drogo i wydaje mi się, że nie jest, no według mnie to jest nie worth it. Wiadomo, to poprawi wasz komfort hunta, będzie wam się fajniej grało, bo będziecie mieć częściej UEK, gdzieś tam czasami jakiegoś wave'a czy coś też będziecie mieć częściej, no natomiast cena tierów jest według mojej opinii tak duża, że na dzień dzisiejszy przy obecnym napływie golda do gry, mimo że wszyscy wiemy, że napływ golda jest bardzo duży i teoretycznie chcielibyśmy, żeby Chipsoft walczył z inflacją, żeby
ceny coinów spadały, no to przy obecnym napływie golda jest go i tak za mało, żeby opłacało się tak jakieś tam wyższe tiery niż trzeci, powiedzmy, czy czwarty robić, bo po prostu potem te ceny robią się zbyt kosmiczne, jak dla mnie. Jeszcze obiecałem, że wspomnę, jakich itemów używać do podnoszenia tierów. No to wiadomo, tier trójkę robimy na tym itemie, znaczy klasyfikacja trójkę trzeciej robimy na tym itemie, na którym chcemy podnieść tiera, czyli jakiś Gnome Helmet, jakiś Elven Mail, jakiś Taggart Sword, tego typu rzeczy, bo to są takie przynajmniej 3 itemy, które myślę, że jest sens w ogóle tierować. No, powiedzmy, że jeszcze jakieś tam bronie dla Knighta pewnie jeszcze warto stierować na tą T3, bo są relatywnie tanie, więc można to tanio zrobić. I jeśli ich używamy, no to wiadomo, oddadzą. Natomiast jeśli chodzi o klasyfikację czwartą, no to tutaj też zależy, w jakiego tiera celujemy, bo będzie tutaj zależeć, ile przedmiotów danego typu będzie na markecie, bo wiadomo, że raczej to będziemy robić na jakichś Naga itemach, Cobra itemach, czy Lion itemach, bo po prostu no, są najtańsze w tej chwili i są w miarę dostępne, natomiast jak widzicie, liczba przedmiotów na wyższe tiery, która jest potrzebna danego typu, jest tak duża, że no samo zdobycie tylu przedmiotów, nawet ściągając z innych serwerów, jest problemem, bo 64 powiedzmy jakieś Cobra Swordy zdobyć, to nie jest taka prosta, nawet kupić za jakąkolwiek cenę, to nie jest taka prosta sprawa. Natomiast gdzieś tam do tego tieru trzeciego, czwartego, kiedy potrzebujemy 8 czy 16, oczywiście zakładając, że zawsze nam wejdzie, to jest to jeszcze do zrobienia. Także no raczej tutaj itemy do 10 kk bym celował, żeby szukać, które możemy sobie potierować. Wiadomo, im tańsze, tym lepsze, natomiast też zawsze musimy patrzeć na ich dostępność i to będzie największy problem. Swego czasu najbardziej się Naga itemy opłacały, bo były ich w miarę dużo i były bardzo tanie, natomiast ta sytuacja też na rynku cały czas się zmienia, więc to musicie dostosować do obecnej sytuacji. No jak chcecie robić jakiegoś wysokiego tiera jednak, bo was na to po prostu stać, no to musicie celować w dłuższej perspektywie, obserwować i przygotowywać się do tego tierowania, no bo będzie tych itemów wam po prostu trzeba bardzo dużo, więc musicie też brać pod uwagę ich dostępność przede wszystkim, bo z tym to też bywa różnie, no bo ludzie mimo wszystko robią tiery. No ale tak jak mówię, jeśli według mojej subiektywnej totalnie opinii, jeśli nie macie jakiegoś top levela, powiedzmy 1400, 1500, 1800, no to lepiej tą kasę przeznaczyć na boosty, na preje, bo bardziej wam to odda, zwłaszcza jeśli, no nie wiem, no szczerze powiedziawszy, według mnie na przykład tiery oddadzą w Team Huncie, jeśli każdy będzie miał. Jakby 4 osoby w Team Huncie miały te 3, te 4, no to ta różnica już będzie odczuwalna, no bo powiedzmy, że każdy zrobi 100 000 dipsa więcej w godzinę, no to pół miliona dipsa to jest jednak już w jakiś sposób odczuwalne będzie. Natomiast jeśli macie 600 level, wydaje mi się, że tierami sobie szkoda głowę zawracać, lepiej inwestować to w boosty preje i jak najszybciej rozwijać postać, bo po prostu im szybciej wy się wylewelujecie, tym potem będziecie w stanie więcej zarabiać na godzinę, więc też łatwiej wam będzie w te tiery powiedzmy inwestować. Ja osobiście też myślę, że będę tutaj obserwował rozwój samej Tibi pod kątem tierów, bo raczej z cen tierów chipsów nie zejdzie, natomiast gdzieś tam sposoby zdobywania przedmiotów, sposoby zdobywania golda cały czas ewoluują, cały czas to się zmienia w grze, coraz więcej double lotów zaczyna się w grze pojawiać, eventów, więc myślę, że warto to obserwować, bo w najbliższym czasie to się jeszcze może naprawdę mocno pozmieniać, zwłaszcza, że choćby teraz już zbliża nam się dużymi krokami Summer Update i wiele się już teraz może nawet w tym kontekście zmienić. Dobrze, mam nadzieję, że was nie zanudziłem liczbami. Wiem, że to był mega ciężki film. Dla mnie też był mega ciężki, bo samo to patrzenie na te cyfry, gdzieś tam próbowanie tego przeczytać i zrozumieć przyprawia o zawrót głowy, bo to same duże liczby zazwyczaj są. Tabele z rozpiską, co ile kosztuje i tak dalej, widzicie cały czas tutaj na ekranie, jeśli ktoś by chciał sobie to przeanalizować.
No a ja dziękuję Wam za uwagę. Dajcie znać, czy Wam się ten film podobał. Wiem, że pewnie się po drodze kilka razy zakręciłem, bo po prostu temat jest strasznie ciężki i jeszcze ciężej jest go w jakiś sensowny sposób przedstawić i Wam wytłumaczyć. Ale mimo wszystko dziękuję za uwagę. Jeśli się podobało, to łapa w górę, zasubskrybujcie kanał. No i trzymajcie się. Cześć, do usłyszenia.